Hej, zapraszam Was na kolejny z podcastów z serii Historia Człowieka Motyla. Zanim jednak przejdę do opowieści, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie oraz lajkowania pojawiających się tam vlogów i podcastów. Nie przedłużając, przejdźmy do historii. Wyobraź sobie, że wstajesz codziennie rano z łóżka i z przerażeniem widzisz, że twoja cała pościel i ty sam wręcz skąpany jesteś we krwi. To tak, jakbyś nagle obudził się z jakiegoś koszmaru sennego, który mógłby być spowodowany na przykład oglądaniem poprzedniego wieczoru jakiegoś horroru w telewizji czy internecie, lub gry w brutalną grę komputerową. Lecz niestety to nie koszmar senny, ani horror, ani tym bardziej gra komputerowa. To najprawdziwsza rzeczywistość. Rzeczywistość, która ma miejsce każdego poranka od moich narodzin. Ten stan powoduje EB. Epidermolysis bullosa, pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Tak wygląda początek każdego mojego dnia. Dnia, który aby mógł stać się możliwy do trwania w nim, wymaga ode mnie stawienia się codziennie o poranku do bardzo często nierównej walki z bólem, pęcherzami, ranami, kałużą krwi, zdejmowaniem i nakładaniem opatrunków, bandaży i wieloma innymi trudnymi wręcz do wyobrażenia sobie przez człowieka zmaganiami. Każdy bój podczas tej bitwy zawsze obarczony jest jednocześnie przez mój krzyk, płacz i zadawanie sobie ciągle tego samego pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego ja? Nie jest łatwo mówić sobie wewnętrznie, że da się radę, bo niestety nie zawsze to wychodzi w taki sposób, jakbyś chciał. EB codziennie jest inne i albo będzie przychylne dla ciebie, nie chcąc prowadzić z tobą totalnej bitwy, pozostając tylko w tej, którą co ranek musisz przejść, a zaś za chwilę następuje atak z niespodziewanej strony, który okazuje się skuteczny i powala totalnie. Pomimo, że nie daje łatwo się pokonać, to jednak muszę wszystko, co w danym momencie dniu miałem zaplanowane, porzucić i skupić się na walce ze swoim stanem, bólem, jaki spowodowany jest przez nasilenie się EB. Jedyną tarczą obronną, jaką posiadam i wykorzystuję, jest tylko moja determinacja. Siła od Boga, rodziców, żony, rodziny, przyjaciół oraz wiara, że pomimo tych wszystkich przeciwności warto tę wojnę i nierówną walkę toczyć każdego ranka oraz w ciągu całego dnia. Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Tak mówił święty Augustyn. To, że ma się powód do tego, że mimo trudów, które niekiedy albo dość często są nie do pokonania, przejścia, to warto stawić im czoła. Szczególnie, że nie stawiamy tego czoła sami, a mamy zawsze przy sobie Boga i bliskich, którzy to nie pozostawiają nas samych i toczą tę walkę z nami. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Wartość, że ma się mimo wszystko dla kogo walczyć i poczucie, że możesz pomimo to być człowiekiem przydatnym, nawet jeśli zmagasz się z wieloma przeciwnościami, daje ogromną satysfakcję i energię do toczenia tej niekończącej się wojny.
A kiedy jeszcze masz w tym gronie sojuszników takich jak Bóg i bliscy, to jest to możliwe. Może niektórzy z Was, słuchając tego podcastu, będą mieć odmienne zdanie i powiedzą, że nie ma tu żadnej ingerencji wyższej, że tylko moja chęć życia oraz determinacja własna, siła pozwalają mi trwać. To niech sobie tak myślą. Ja jednak odpowiadając na to, powiem tylko tyle, że aby mieć tę determinację, tę siłę, chęć do życia, być mimo to nastawionym pozytywnie do ludzi, być potrzebnym innemu człowiekowi, czy są to bliscy, czy ludzie, których nie znamy, czy to koleżanki i koledzy z pracy, to wiem, że samemu tego nie osiągniemy. Bo ta determinacja, chęć życia, siła też skądś się wywodzi. Bierze się dzięki wierze. Nawet to, że wierzymy w swoje możliwości, że akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, tak jest, bo tę wiarę mamy od Boga. On wysyła nam komunikat, że tak jest, bo z Nim wszystko jest możliwe. U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Mateusz 19, 25b do 26. To wszystko pozwala trwać człowiekowi w jego drodze przez życie i pokonywać swoje trudy, słabości, ograniczenia, cieszyć się z każdej chwili, jaką mamy i z tego wszystkiego, co nam się udało osiągnąć i udaje osiągać. Bo nawet osiągnięciem może być po prostu możliwość wyjścia z domu. Dzięki Wam serdeczne. To tyle. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy podcast, to proszę o lajki i komentarze i pamiętajcie o subskrypcjach, a dzięki temu będziecie mieli szybszy dostęp i informacje o tym, że pojawiło się coś nowego na moim kanale. Cześć!